Ghost wyjdzie za tydzień. William Afton jest kanoniczny. Nawiązanie do FNAF 3. Teoria lokacji dla dorosłych jest obalona. Pop Ghost. Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj, cóż, o godzinie 1 w nocy naszego czasu Scott zaktualizował teaser na Scott Games, a tak dokładniej nie tyle teaser, co aktualizację kodu źródłowego. Jest sporo do opowiedzenia, zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze zacznę, zaraz po tym jak pojawiła się aktualizacja, Kane Carter zaktualizował opis na stronie PopGhosta. Gra wychodzi 26 za tydzień. Hype. So very much hype. Tymczasem temat jest dosyć ciekawy, gdy Scott wypuścił teaser 2 dni temu. Poza wielkim, długim kodem pojawiły się też tutaj napisy klient DER unavailable, czyli klient DIR niedostępny. Dzisiaj te napisy zmieniły się w jakieś sensowne informacje i są one dosyć mocne. Pierwsze z nich, DER001, mówi o Chica's Party World, a przynajmniej tego można się domyślić, niektórych liter brakuje. Dalej jest akcesoria urodzinowe i nowości. I to już jest ciekawe z dwóch powodów. Ten DER, czymkolwiek DER jest, ma związek z Chica's Party, minigierką z FNAFa 3. Ale co znacznie ważniejsze, bardzo możliwe, że ma to bezpośredni związek z samą Chiką. Ten animatronik może się w jakiejś postaci pojawić w grze. Czy to jako animacja, minigierka, zabawka, czy to maskotka, marinetka na rękę, czy może prawdziwy animatronik. Jest to dosyć ciekawe. Ale na pewno to, czego ludzie najbardziej chcieliby się dowiedzieć, wyjaśnia to druga część. Akcesoria urodzinowe. Animatroniki pojawią się na urodzinach. Obala to raczej teorię mówiąc, że jest to lokal dla dorosłych. Animatroniki pojawią się na przyjęciach urodzinowych i jest to bądź co bądź raczej oczywiste. Masa osób o tym wspomniała w komentarzach. Rozkład, który został pokazany w poprzednim odcinku, najpewniej ma związek z tym, że animatroniki są wynajmowane na imprezy jako klauny. W końcu, bądź co bądź, nic w tym dziwnego. Często na imprezach pojawiają się klauni, a szczerze mówiąc, ci tutaj wyglądają na nawet mniej strasznych niż typowy klaun z typowego horroru. No to czas aż tworzą maskę, ale jednak. DIR002 jeszcze bardziej to potwierdza. Pojawi się tutaj napis Children Entertainment, czyli na polskie zabawienie dzieci. Ten drugi DIR zaczyna się też z napisem na temat rezerwowania sobie prywatnych urodzin, prywatnych imprez, czyli ma to związek z tymi sobotnimi, z Baby i z Balorą. Napis 5OL może oznaczać, że 5 animatroników jest online albo coś w tym stylu. Potem są też napisy B-Day Props, czyli rekwizyty urodzinowe i ponownie też te nowości, które pojawiły się wcześniej. DIR003 mówi o czymś bardzo ciekawym. Pojawi się w nim tekst CRMN Inst, to najprawdopodobniej coś związane z Criminal. Criminal Instincts, Criminal Install, Installment, Instruments. W skrócie coś najpewniej związanego z kryminalną bazą danych związaną z FNAF 2, pokazaną we FNAF 2. Co ciekawe, pojawi się tutaj napis Project, to tylko projekt związany z tą bazą danych. Wiecie co to oznacza? Mniej więcej tyle, że w tym momencie kryminalne bazy danych są w takich mniej więcej beta testach. Gra dzieje się przed FNAF 2. Wszystkie systemy tutaj, dobry wygląd animatroników, zostanie to wszystko przeniesione na toy animatroniki w 1987 roku. Ale skłamałbym, jeżeli powiedziałbym, że to mówi o najciekawszym. Nie, najciekawsze Scott zostawił na koniec. Service log i tutaj zdaje się ten tekst oznacza utrzymane przez Afton Robotics. Afton Robotics, ta część na pewno jest dobrze, Afton Robotics. Dlaczego ten element jest istotny? Podaje nam czyjeś nazwisko. Nie zdarzało się to Scottowi często. Podał nam 3 istotne nazwiska w całym FNAFie. Schmid, czyli Mike Schmid, stróżnocny z 1, Jeremy Fitzgerald, czyli nazwisko Fitzgerald z 2, no i w 3 nie mam żadnych nazwisk, w 4 też nie. Nazwisko następne, ostatnie, sensowne dostaliśmy w książce FNAF-owej. William Afton, purpurowy, zabójca. Dostaliśmy też w książce parę innych nazwisk, jednak nie były one ważne, na pewno nie tak ważne jak Afton. Pomimo tego, że William Afton okazał się mordercą w książce, nie sprawiło to, że w fabule ludzie nazywali mordercę Williamem. Jednak teraz mam potwierdzenie, mamy Aftona w kanonicznej grze w Sister Location,
Afton jest twórcą animatroników. On jest jakby imiennym właścicielem Afton Robotics, firmy tworzącej roboty. Afton stworzył też Fredbear's Family Diner i powiedziałbym, że jest to okropnie oczywiste, ale jednak nikt o tym nie wspomniał, przynajmniej nie rozeszło się to. Fredbear i Spring Bonnie we FNAF 4 posiadają purpurowe elementy, muszki i kapelusz purpurowy. Cóż, jest purpurowy, nie wiemy skąd się bierze jego kolor, może po prostu jest ubrany w taki strój, ale jednak jest to powiązanie. Gra nam mówi, to purpurowy stworzył te animatroniki. Fredbear's Family Diner została stworzona przez Williama Aftona. Choć książka nie jest kanoniczna, a dokładniej reprezentuje odrębny kanon, nie łączy się z grami, to jednak nie oznacza to, że Afton nie może być poprawnym imieniem mordercy. Ale jednak, zanim zaczniecie mówić, to oznacza, że ani Mike, ani Jeremy nie są mordercami. Jest to błąd. William Afton pojawił się we FNAF 2. Widzimy go na minigierce. Był tam, a jednak Fungi powiedział, że próbują uzyskać kontakt z oryginalnymi właścicielami. Próbują znaleźć kontakt do Williama, jednak nie mogą. A ten William właśnie pracuje u nich na dziennej zmianie. Jest praktycznie pod ręką. Oszukuje ich. Nie wiedzą, że człowiek, którego szukają, jest tuż obok nich. Oznacza to tyle, że Fredbear rzeczywiście jest zamknięty od dawna. Oznacza to też, że Afton Robotics prawdopodobnie też. Tymczasem wracając do tego, że William może być Mike'iem albo Jeremym, skoro nie wiedzą, że mają właściciela dosłownie pod ręką, oznacza to mniej więcej tyle, że używa on fałszywego nazwiska. A takim fałszywym nazwiskiem mogłoby być Schmid, mógłby być Fitzgerald, mogłoby być coś innego. Tak. Ale raczej jest to jedno z tych dwóch. To, czym wam teraz mówię, w żaden sposób nie sprawia, że Mike przestaje być w moim kanonie zabójcą. Jednak rzuca to sporo nowego światła. Ogólnie wiemy już, kim jest William, twórcą animatroników. Nie znamy jeszcze jako tako jego motywów. Możliwe, że Scott się o to skupi, ale wiemy, kim on był. Twórca robotów, jako twórca robotów zna ich działania, ich słabości, potrafi ich kontrolować i przy nich grzebać. Wyłączać, zna też słabe punkty, dzięki którym może ich łatwo rozwalić. Może prześliznąć się koło nich, nie dać się zabić. Jest też właścicielem Fredbearsów i naszym zabójcą. Tak, chociaż te poprzednie elementy też sporo mówiły, czy Kasparty, kryminalna baza danych, to jednak to stanie jest najciekawsze. Poznajemy Williama Aftona. Tak, to wiele nam mówi. Tymczasem w tym odcinku to byłoby wszystko. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli macie jakiekolwiek teorie do tych wszystkich danych, które dostaliśmy w tej aktualizacji kodu źródłowego, zapraszam do komentowania. Składał naprawdę dużo w bardzo krótkim czasie. Gdzieś za tydzień ruszymy z Pop Ghostem, więc może być ciekawy. Tak. Dziękuję, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.